Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj znajdujemy się w miejscu, w którym narodziło się Kentucky Fried Chicken, czyli znane na cały świat KFC. Przeprowadzimy was przez całą tą historię od momentu, kiedy pułkownik Sanders miał tutaj stację, aż do momentu, kiedy powstało te słynne KFC. Ale zanim wejdziemy do środka, pierwsze KFC znajdowało się w miejscowości Corbin i nie miało nic wspólnego z franczyzą, którą znamy obecnie, ponieważ pułkownik Colonel szukał przez wiele lat swojego miejsca i w latach 30. założył swoją pierwszą stację benzynową, na której serwował swoje słynne kurczaki. Na przestrzeni lat to miejsce ewoluowało i było ściśle związane z drogą, którą widzimy tutaj, ponieważ było bardzo ważna na trasie północ-południe, więc po prostu korzystał z tego, że to miejsce znajduje się na tym centrum logistycznym, także kierowcy zjeżdżali tutaj zatankować, no ale przede wszystkim zjeść przed dalszą podróżą. Tylko tak, najpierw serwował kurczaki, ale w czasie to ewoluowało do tych fingers licking Chicken. nie, fingers licking good. Yes. Fingers licking good cool chickens. Pułkownik Sanders był bardzo osobą przedsiębiorczą i zaczął rozbudowywać swój biznes, natomiast w 1937 roku niestety był pożar jego stacji, no i tej restauracji, ale on się nie poddał, kupił działkę obok i wybudował właśnie ten model. 3 lata później powstaje Sanders Cafe, gdzie udoskonala swoją technologię kurczaków oraz cały czas pracuje nad tą przyprawą składającą się z 11 składników. A my możemy teraz wejść do środka, ponieważ to jest autentyczne miejsce, gdzie narodziło się zwane słynne KFC. Czy jesteście gotowi na to, żeby wejść do pierwszego KFC na świecie? Dla takiego człowieka jak ja to jest spełnienie marzeń. I teraz zobaczcie, prawda jest taka, że niektóre są miejsca tutaj przebudowane, bo mamy teraz dalej tutaj funkcjonujące prawdziwe KFC. Mam na myśli takie, które możemy znać z obecnych czasów po prostu. Pytanie na pewno jest do widzów, bo każdy z was kojarzy tego pana z wizerunku KFC i to jest założyciel, można powiedzieć, KFC. Ale czemu pułkownik i czemu biały garnitur? Ogólnie wygląda to tak. Był to człowiek bardzo przedsiębiorczy i już wcześniej, przed tym jak tutaj wyemigrował, zakładając swoją stację, imał się naprawdę wielu prac. Mianowicie był tramwajarzem, sprzedawał ubezpieczenia. Po prostu chciał jakoś związać koniec z końcem, aż w pewnym momencie również był w wojsku. Możliwe, że to właśnie stąd wziął się ten przydomek pułkownika. No ale jego wizerunek był świadomie kreowany przez jego samego. Tak naprawdę pułkownik Sanders, czyli ten człowiek, dopiero zyskał taką renomę po 60 roku życia i tak naprawdę to on sam wykreował właśnie ten wizerunek koziej bródki, właśnie siwych włosów, chociażby tej muszki i całego białego ubioru z laską. I tak wszyscy go kojarzą. Od 52 roku, kiedy zaczął sprzedawać swoją franczyzę, sprzedawał ją pod logiem Kentucky Fried Chicken, gdzie tak naprawdę te logo to była jego twarz. Więc on sygnował wszystko swoją twarzą. Dlatego wszyscy go kojarzą tak dobrze i nawet lepiej niż chociażby McDonalda, gdzie logo to nie jest twarz założycieli, a po prostu te, no można powiedzieć, złote łuki. Tutaj trochę restauracja jest pomieszana z muzeum, z jakimiś wystawami i tak dalej, ale w tym miejscu możemy zobaczyć zaaranżowany ten stolik, przy którym pierwszy raz sprzedawał swoje produkty, jak miał jeszcze stację benzynową. Natomiast tu się zaczyna bardzo ciekawe miejsce. Zacznijmy od tego, że znajdujemy się w pokoju hotelowym i zobaczcie, że wszystko tutaj praktycznie jest wykonane, to są autentyki, wykonane z drewna i bieli. Tą biel najlepiej widać, zobaczcie tutaj w łazience, zajrzyj tam do środka, ponieważ jemu zależało, aby wszystko było czyste, ma na myśli białe, bo biel wydaje się, że daje takiej czystości. Tak samo on też się ubierał na biało. I to było coś takiego, co zaskakiwało ludzi i tym ich jakby do siebie zwabiał. Natomiast cofnijmy się jeszcze troszeczkę, ponieważ tutaj na ścianie wisi, zobaczcie, jeden z pierwszych telefonów, bo mniej więcej to były lata 1940 i wtedy jeszcze nie były to tak dostępne urządzenia, teraz każdy ma telefon w kieszeni, a wtedy on miał już tutaj telefon, co też na przykład dawało plus, że jeżeli ktoś chciał się z kimś skontaktować, to mógł do niego przyjechać, czyli człowiek, który jakby reagował na to, co brakuje na rynku i w jaki sposób, i wiedział, w jaki sposób się do tego rynku odnieść.
Parę lat temu, gdy nagrywaliśmy odcinek o Route 66, było tam takie powiedzenie, że droga daje życie, ale niestety również je odbiera, ale o tym za chwilę. Popatrzcie, w największym rozkwicie to nie była tylko jedyna knajpa, gdzie serwowała kurczaki zmęczonym kierowcom, ale całe centrum logistyczne. I słuchajcie, w pierwszej kolejności, kiedy kierowca jechał tą trasą północ-południe, autostradą 25, mógł zajechać po prostu do Cafe Sanders, tu do jedynki, zjeść te przepyszne kurczaki, o których mowa w naszym filmie. Ale cały model tutaj cały model działalności opierał się na tym, żeby zachęcać również ludzi, żeby spali w tym oto motelu, o którym opowiadał wam Kuba, który był bardzo przyjemny i przystosowany do potrzeb kierowców. Ale całość tego przedsiębiorstwa skupiała się na wszystkich usługach. Tutaj mieli sklep, żeby kupić potrzebne produkty, tutaj była stacja benzynowa. Mało tego, w momencie, kiedy coś było nie tak z samochodem, było tutaj również centrum serwisowe. I wszystko było ściśle związane właśnie z tą drogą 25. Model biznesowy działał świetnie, aż do połowy lat 50., ponieważ droga zabrała. 25 przestała być główną drogą, niedaleko powstała międzystanowa 75, więc cały ruch został przekierowany w inną stronę, więc ten biznes zaczął podupadać, ale pułkownik Sanders był na tyle przedsiębiorczy, że nie załamało go to. Sprzedał ten biznes i ruszył w świat, co paradoksalnie pomogło rozkwitnąć całej firmie i otworzyć franczyzę, którą znamy dzisiaj. I słuchajcie, wchodzimy do modelowej kuchni i tak, to jest prawdziwa kuchnia, która była właśnie tutaj, dokładnie w tym miejscu. Z lewej strony mamy zlewozmywak, zobaczcie, że wszystko jest przemysłowe i też już jest zrobiona taka automatyka pierwsza, czyli mamy narzędzie do mycia naczyń, dopasowaną konkretnie do danych talerzy. Tutaj one sobie przejeżdżały, umywalnie, zobaczcie tostery, bo to nie było tak, że od razu były sprzedawane tylko te kurczaki, ale też i różne inne produkty, czyli mamy tostery i co jest ciekawe, tu jest taki otwór mówiący o tym, że ta kuchnia była otwarta, że było widać, jak pułkownik gotował. Natomiast to, co jest... Coś chciałeś jeszcze dodać? Jest to mała rzecz, ale że KFC kojarzy się z plastikowymi rzeczami, kubeczkami, fast foodem, ale pierwsza knajpa to była właśnie porcelana, więc to jest taki przeskok, nie? Że w pierwszej chwili to była dobra jakościowa knajpa, nie? I kolejna sprawa, zobaczcie porównanie McDonalda. McDonalda tak naprawdę stworzyło dwóch braci, którzy mieli pasję, a dopiero później można powiedzieć, że ich pomysł został skradziony. Jeśli chodzi o KFC, to KFC założył człowiek z pasją, KFC przepis do tego wymyślił ten sam człowiek i ten sam człowiek to wszystko rozpromował. Więc jeśli chodzi o tę historię, to można powiedzieć, że ta bardziej jest taka prawilna i bardziej szlachetna niż sama historia McDonalda. I teraz zobaczcie, że z drugiej strony mamy stoły robocze, kuchnię oraz taki dziwny zegar. I ten zegar nazywa się zegar trzeciej ręki, jak dobrze pamiętam. Chodziło o to, że jak miał duży ruch, to on odliczał 9 minut, które było potrzebne na właśnie prawidłowe ugotowanie kurczaków. I to, co jest tutaj, to zmieniło tak naprawdę wszystko. Głównym założeniem Sandersa było to, aby nie używać smażenia kurczaków na głębokim oleju, czyli tak jak na przykład frytek. On się upierał, że nie będziemy tak robić, ponieważ będzie się to kojarzyło z takim powszechnie dostępnym produktem dla wszystkich. On chciał mieć produkt taki, można powiedzieć, ekskluzywny, którego jeszcze nikt nigdy nie wyprodukował. I na początku robił to po prostu w zwykłych garnkach, natomiast później pojawiło się to urządzenie, po naszemu chyba bym to nazwał, nie wiem, szybkowar, coś takiego, co znacznie przyspieszyło produkcję właśnie kurczaków i gotowe już jakby wymacerowane w tych wszystkich swoich produktach umieszczał tam, następnie mógł je bardzo szybko przyrządzić, no i podać. I tutaj zobaczcie, jest cała infrastruktura, bo ta kuchnia, mówię, jest oryginalna, co nie? Jest cały zestaw, gdzie już miał gotowe na takich podgrzewaczach, czy to frytki, które mógł dodać, czy jakieś tam inne składniki. Natomiast to, co mnie rozwala, to te takie, wiesz, wszystkie stare opakowania, co nie? Na przykład, wiesz, potato chips, co nie? Czyli już jakby gotowe frytki, tak? To jest w ogóle kuchnia gazowa, tak? Okapy. I zobaczcie, że wszystko jest białe. Nawet kuchnia miała być biała, ponieważ była otwarta. Jedna rzecz, której nie rozumiem, to jest to. Detergent Booster. On jakby myli naczynia jakimś wybielaczem, czy? Nie wiem, no ciężko mi powiedzieć, bo się na tym nie znam. Może po prostu tak było. Household Cleaner.
i pomaga usunąć zagniecenia. Może talerze z zagniecenia. Może to taka ściema, wiesz. Albo oni jak mieli te mundurki, przy których witali ludzi, to pewnie musieli być wyprasowani eleganccy, żeby tych kierowców przywitać. Mogło tak być. No. A teraz słuchajcie, przechodzimy teraz chyba do czegoś, co niewiele osób w Polsce w ogóle sobie zdaje sprawę, że było tak istotne, a było najważniejsze i jest do dzisiaj najważniejsze i największym sekretem KFC. Najważniejsze w KFC jest właśnie jak tworzone są te kurczaki. Spójrzcie, tutaj są drzwi jak do skarbca, ponieważ prawdziwym skarbem tutaj są właśnie te przyprawy. Jest cała ściana przypraw, z których potencjalnie można było stworzyć właśnie tą recepturę, ale z tych wszystkich tutaj wybrali tylko 11. 11, które znajdują się w tym oto miejscu i to właśnie z nich tworzą się te soczyste, chrupiące kurczaki KFC. Co jest ciekawe, że do dzisiaj chyba nie jest oficjalnie powiedziane. No nie można, bo to jest tajna ich struktura. Ale zobacz, że można było to kupić w opakowaniach. Że to już są te franczyzowe, co nie? Widzisz, 60? Tak, 2020. 2020. W ogóle to 11 wygląda jak z Fallouta wejście do krypty. Na pewno jest pieprz. I sól. I sól. Czyli zostaje zgadnąć 9. No, Mit tej przyprawy, o której opowiadał Konrad, jest na tyle ważny, że nawet marka KFC używa tego do budowania legendy wokół całej marki. Mianowicie, wielu z Was na pewno słyszało historię o tym, że tą przyprawę zna tylko niewielu ludzi na całym świecie. Jest też taka legenda, że tą przyprawę zna tylko 2 ludzi, którzy nie mogą latać ze swoim samolotem, a nawet słyszałem wersję, że jeden zna połowę tej przyprawy, a drugi połowę, a całość jest w mitycznym skarbcu gdzieś w siedzibie firmy. Więc zobaczmy, może uda się dostać. czy odgadnie 17 przypraw. My już z Kubą rozkminiliśmy 2. Pieprz i sól, ale jeszcze mogę być prawie pewny, że i tam jest papryka słodka. 9 innych niepoznany skarb jest dalej zamknięty. Na pewno teraz marketingowo te przyprawy są przemieszane, nie są oryginalne. Zakładam, że nie, bo teraz korporacja działa inaczej, ale ten mit, że tylko 2 ludzi na świecie zna tą przyprawę, jest dalej wiecznie żywy. I przechodzimy. To co jest super w Stanach, to to, że macie nielimitowaną ilość dolewek. I No u nas też nie niby, trzeba ale za to zobacz, dopłacać, że jest zupełnie inny asortyment i dużo większy. Tak, chociażby- ale Dr Pepper zawsze jest. Tak, to mnie Mountain trochę Potem zastanawia. zobaczymy, To tak? możemy nagrywać, bo te reklamy cały czas lecą, nie? Ale to są stare reklamy, to nie? Tylko żeby, no zobaczymy jak muzyka, tak? Słuchajcie, tutaj mamy wystawę, jak wszystko się zmieniało przez lata. Na przykład zobaczcie, tak wyglądało pierwsze menu, jeszcze zanim to było takie oficjalne KFC. Paragon na przykład, jak był wystawiany. Jakieś rozpiski, oczywiście cała zastawa, ale już dalej już był ten motyw wykorzystywany biało-czerwony. Rzecz, którą wszyscy kojarzą, czyli kubełki KFC. Nie są to wszystkie kubełki, ale te, które na przestrzeni lat chyba odegrały najważniejszą rolę. Moim zdaniem najstarsze to są właśnie ten i ten, bo jeszcze jest napis Kentucky Fried Chicken. Dopiero później i ten zaczęto stosować KFC, jak chociażby widzisz tutaj. No to jest takie najpopularniejsze logo, co nie? No. Tutaj jakiś W ogóle ewidentny. tego nie kojarzę, zobacz. No bo on widać, że jest stary, bo jest Kentucky Fried Chicken, więc to może być, wiesz, jeszcze czasy, gdzie... Ale KFC to już nie było. kojarzę. Tak, to już takie jest lata za naszych 90. czasów, raczej, no. moim zdaniem. To kojarzę jak najbardziej. Oczywiście w życiu w Polsce tak wielkich kubełków nie było, tylko tutaj. Tutaj to samo. Idąc dalej mamy kolejne kubełki, kolejne opakowania. Gadżety związane z tym tak. To jest trochę też jak potem McDonald's to wprowadził, że były jakieś zabawki i tak dalej. A tutaj? Tak staramy się wstrzelić, żeby nie było słychać muzy, co nie? No This tutaj book called be a bestseller. On napisał książkę jak zostać najlepszym sprzedawcą. Zobacz, nawet zapałki były z jego logotypem. no. Tutaj jest też Jakieś fajnie te- R2D2, Tak, z czyli Gwiezdnych już Wojen, czasy no. Gwiezdnych Wojen i tutaj cała seria Gwiezdnych Wojen. To już jest raczej Luke takie lata Skywalker, właśnie 80., 90., no. A tutaj? No i NASCAR. To jest NASCAR. Bo w Stanach Zjednoczonych jest to bardzo Tak. popularne. Chicken Little Great Hits, co nie? Zobacz, to Zingera Czapka wprowadził. Zingera. A wiecie czemu Zinger? Bo McDonald's wprowadził w międzyczasie konkurencyjną kanapkę i on musiał zareagować i wtedy stworzył właśnie Zingera, aby móc odpowiedzieć na rynek, co nie? Był też sponsorem właśnie NASCARa, co nie? Nawet kalendarze z nim były. I zobacz, jak zmieniały się i restauracje z biegiem lat. Tak, to są z różnych miejsc, tak? I wygląd ich. Natomiast co mamy tam po drugiej stronie? Tutaj cały czas lecą
reklamę i film pokazujący, jak on je przyrządzał w Disneylandzie z myszką Mickey. W ogóle zobacz tutaj stół, możesz sobie usiąść i stół jest tak naprawdę odwzorowaniem mapy Kentucky. No tak, z granicą stanu. Kentucky. Tutaj mamy... Nawet Ronaldo był z KFC. Jakieś podpisy jeszcze na kiju baseballowym. Kurka. W ogóle z tymi kurami to też potem była jakaś akcja, że KFC w złych warunkach miało je, coś tam Wiesz, jakieś na były akcje. przestrzeni co lat to jest tak wielka sieć, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, 150 krajów, ponad 30 000 franczyz. No i no niestety doszło do tego, że pieniądze stały się w późniejszym okresie ważniejsze. No ale powiedzmy sobie szczerze, pułkownik Sanders w latach 80. zmarł. I tak naprawdę te restauracje do niego nie należały, bo to była franczyza. On mógł narzucać jakby standardy, ale w pewnym momencie to już jak się zaczęło rozrastać, to wiadomo, standardy szły w dół, aby było wszystko można było zrobić taniej i drożej sprzedać. No tak jak ze wszystkim. To jest jeszcze kozak, bo to jest w ogóle DC Comics i to jest połączenie Sandersa z tym, zieloną latarnią, co nie? I to chodzi wszystko o marketing, wiecie. Kurde, grube. Ale taką tabliczkę bym przytulił. Może gdzieś tutaj będzie. Ale co z tą franczyzą, bo w połowie lat 50. właśnie sprzedaje ten lokal i wyrusza niejako w drogę. I to jest właśnie to, że wszyscy kojarzą Kentucky jako z miejscem narodzin KFC, ale pierwsza knajpa w 52 roku, ta franczyzowa, została otwarta w Utah. I przez kilkanaście lat działalności pułkownika Sandersa ten KFC zaczyna się rozszerzać o kolejne miejsca. Kolejną ważną datą jest 64, kiedy zostaje ten biznes sprzedany, tak jak mówił Konrad. Od 64 pułkownik Sanders był tylko twarzą tej marki, która zaczęła prężnie się rozrastać na całym świecie. I tu dochodzimy do takiego paradoksu, bo miejsce, w którym się znajdujemy, pierwsza knajpa i jedyna oryginalnie prowadzona przez Sandersa, w 73 zostaje kupiona przez franczyzobiorcę, a to muzeum, które polecam do odwiedzin, zostało otwarte 100 lat później, czyli zostało otwarte w 90 roku, w 100. rodzinę urodzin pułkownika Sandersa, więc to jest rocznicę urodzin pułkownika Sandersa. Miejsce takie symboliczne. Właśnie, szukałem, jest. Polska? 92 Polska. O, nie mogłem znaleźć też na mapie tego, nie? To jest, słuchajcie, otworzyliśmy się razem z Nambią. I to jest rok naszych urodzin, czyli w nasze urodziny. Otworzyli nam KFC, Ale zobaczcie, ile byliśmy wcześniej, w ogóle przed Francją, Monako, Sri Lanką, Ty Maltą, rzeczywiście nawet przed Francją otworzyliśmy. no, Armenią, Serbią, Ukrainą, co nie? Patrz, Włochy dopiero 2014 rok, Szwecja. Rosja, Kosowo 16. Ale zobacz, Szwajcaria w 17 dopiero pierwszy otworzyła. No, a masz na przykład Estonia, co nie? 2019. A teraz chyba najważniejszy punkt tej całej wyprawy, na który we trzech czekamy tak naprawdę od początku tego, jak tutaj weszliśmy, a mianowicie spróbujemy KFC z pierwszego miejsca, w którym powstały te kurczaczki KFC i powiemy wam, czy to coś się różni, te polskie od tego, czy to wszystko już jest to samo. Co jemy, koszyczek? Ten, kubełek? Kubełek to trzeba, bo taki jest bardzo, wiesz, a tak to możemy sobie jeszcze coś wziąć. No My to w familii jesteśmy, co nie? Ale my już Guilty bucket, zbudujmy sobie kubełek nasz. dla każdego po dolewce. Pepsi. To obojętne, co wybierzesz. Tak, nie? To teraz Twistera szukamy, może być tak. O, No, niemożliwe, że nie ma. Może nie ma, może jest tylko u nas, co nie? Nie no, przecież były nawet reklamy z tym. Masz dobra, kanapki weź No. i no nie ma. co, nie ma zingierów? No nie ma. To już jest różnica. No rzeczywiście, zobacz. No to Ale jest- fasolę możesz sobie kupić. Ale to, bo to już przechodzisz dalej, widzisz? Aha. No tak. Chyba, że się to inaczej nazywa. Może być Snaker na przykład. Albo Classic Chicken Sandwich, to może być ten zinker. No. Słyszysz? Co? Classic Chicken Sandwich to może No być. może tak być, no to bierz klasika, no bo chyba to jest najbardziej klasyczne. To ja też wezmę. Też To chcesz? weź 3. No ja sobie chciałem, no. No i co, i mamy to, nie? Jeszcze dwie. No wiem, ale to zaraz to sumujemy, co nie? 3, 3, 1, tak. Jak najbardziej. No i czekam. 64 Cena za dolary. wszystko $64. Fast foody słyną z tego, że są tanie, tak? Tak, czyli Nie, że prawie, są szybkie. prawie 200 zł na to wydamy. 200 zł będzie w naszych brzuchach, ale na trzech trzeba to podzielić. No to będzie to i tak drogie, ale zjemy to, żebyście wy nie musieli.
W oczekiwaniu na kubek, spójrzcie, ta sala zupełnie inaczej wygląda niż we wszystkich KFC, które są teraz, ponieważ ona również jest stylizowana właśnie na te czasy, kiedy ludzie tutaj przyjeżdżali, żeby właśnie zjeść tego kurczaka od pułkownika Sandersa, nie jeszcze z franczyzy. I mniej więcej tak to właśnie W wyglądało. ogóle niesamowite jest to, że to miejsce jest zaznaczone na mapie dziedzictwa Stanów Zjednoczonych. Zwykła knajpa z fast foodem mogłoby się wydawać, ale miało takie przełożenie na kulturę amerykańską, czyli tak jest na tej liście dziedzictwa, nie? Fajne to jest, że oni nawet takie rzeczy, z takich rzeczy potrafią zrobić właśnie. Biznes. Dobra, słuchajcie, mamy nasze zamówienie. I teraz parę słów, jak to się różni. Po pierwsze, widzę, że to nie były pałeczki, tylko to są całe takie kawałki kurczaka. Jest sałatka, są nasze kanapki. Natomiast to mnie najbardziej zaskoczyło, bo mamy... Ziemniaki, sos do ziemniaków i bułeczki. Czegoś takiego w Polsce nie masz. I to wszystko tworzy taki, gdybyśmy dostali po talerzu, to byśmy mieli taki prawilny obiad, wiecie, kurczak, ziemniaki, sos do ziemniaków i sałata. Sałatka. Jak to smakuje? Czy nie wiem. Stary, to jest kawałek, po prostu wielki kawałek kurczaka, to nie? No. Mamy obiad na cały dzień. Masz tego? Co, ty nie jesz kurczaku? No zjem, czekam aż skończy nagrywać. Soczysty. No kurczak KFC jak 15 przypraw? czuć. Jak w Polsce bym powiedział, smakuje. Ale kanapka jest dużo lepsza niż w Polsce. Ten kurczak jest tak soczysty, jak nigdy jak go w Polsce nie jadłem. Naprawdę niesamowite jest. Prawda. Nawet teraz się dokopałem do tego mięsa. Ono jest naprawdę soczyste. To jest Moim zdaniem lepsze niż w napój Polsce. jeszcze Mountain Dew Liking się nazywa. Smakuje jakby był Liking. Niesamowita. Nie jadłem takiej kanapki w Polsce. Ale serio? Naprawdę. Nawet się zjedz. Kozak. Dawaj, nagram się. Dobra, muszę wykonać pierwszy gryz. Powiem wam, że to jest naprawdę smaczne. Tak? No. Nie wiem, czy takie kurczaki można kupić w Polsce, bo za bardzo się nie znam na KFC. Ale on jest naprawdę soczysty i dobry. Nie chcę nikogo nakłaniać, bo to jest niezdrowe jedzenie, ale raz na jakiś czas czemu nie? Bo ja mam, że serio. Mam wrażenie, że jest zupełnie co innego niż nasze KFC, ale już teraz mogę zmienić czapkę, ponieważ zjadłem w pierwszym KFC na świecie. Mam nadzieję, że Wam się dzisiejszy odcinek podobał. Pamiętajcie o tym, aby się jednak zdrowo odżywiać, a my to zrobiliśmy celowo do tego filmu. Żebyście wy nie musieli. Także dziękujemy Wam za dzisiaj. Pamiętajcie o subskrypcji na naszym Patronite. Też mamy nowy sklep urbexhistory.pl. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie.